rzeczą powszechnie znaną, że głowy niektórych papug zdobią wspaniałe pióropusze. Wszyscy wiedzą, że dotyczy to zwłaszcza kakadu, również nimf. Ale o tym, że takie pióropusze mogą posiadać również amazonki, wie naprawdę bardzo niewielu. Tutaj, na mojej ręce, siedzi taka właśnie amazonka. Bardzo rzadka. Amazonka żółtoszyja, której może nie tyle głowę, co szyję zdobi wspaniały pióropusz, ale tylko występuje on u dorosłych samców. Ten tutaj ptak to jeszcze bardzo młodziutki samiec i ten właśnie pióropusz będziecie mogli zobaczyć Państwo tylko na pokazanych zdjęciach, dlatego że niestety u młodych nie można go w ogóle rozpoznać. Swoją nazwę amazonka żółtoszyja zawdzięcza takiej wspaniałej, żółtej obwódce na szyi. Ten osobnik jest jeszcze praktycznie cały zielony. Z czasem pojawią się tutaj przy skrzydłach takie wspaniałe, barwne, błękitne i czerwone epolety. Na szyi pojawią się pióra w barwie złocistej. I dopiero za kilka lat na szyi tego właśnie osobnika pojawi się taka właśnie ozdoba. Ozdoba, która nie jest widoczna przez cały czas. Pojawia się podobnie jak u kakadu, tylko wtedy, kiedy papuga jest zaciekawiona, pobudzona, przestraszona, czyli po prostu wtedy, kiedy w ten właśnie sposób okazuje swój stan emocjonalny. Za kilka lat ptak ten stanie się jedną z najpiękniejszych amazonek. Dodatkowo jest to też jedna z większych amazonek. Przed kilkoma laty, w formie pewnego żartu, stworzyłem na swoim blogu taki własny ranking gadających papug. Powtórzyłem go później w Papuziej Telewizji. Był to oczywiście ranking bardzo subiektywny, oparty o moje własne doświadczenia z gadającymi ptakami. Można sprzeczać się i rzeczywiście były tutaj różnego rodzaju dyskusje, czy papuga umieszczona na 5. miejscu lepiej gada od tej, która zajęła miejsce 3, czy z kolei ta z dalszej pozycji powinna być umieszczona wyżej. Ale zarówno fachowcy, jak i ludzie, którzy zetknęli się w jakiś sposób z gadającymi papugami, przyznają, że rzeczywiście te dwie papugi, które były umieszczone na 1. miejscu tegoż właśnie rankingu, czyli amazonka żółtogardła i amazonka żółtoszyja, to rzeczywiście dwie najlepiej naśladujące papugi, które można spotkać w naszych hodowlach. Amazonka żółtoszyja, podobnie jak i jej bliska, krewna amazonka żółtogardła, występują głównie na obszarze Meksyku. To spowodowało, że ze względu na bliskość do Stanów Zjednoczonych obie te papugi były dość masowo w swoim czasie przewożone do tego właśnie kraju i tam dawały się poznać jako zwierzęta obdarzone ogromnymi zdolnościami naśladowczymi. I w związku z tym zyskiwały ogromną popularność i były trzymane w wielu domach. Dopiero wtedy, kiedy zaczęto bardziej zwracać uwagę na to, aby ograniczać odłowy, czy je zupełnie zakazać, zaczęto je rozmnażać w licznych hodowlach i w tej chwili, pomimo iż nadal są to zwierzęta bardzo zagrożone w swoim środowisku, pomimo tego, iż zostały zaliczone do załącznika A konwencji waszyngtońskiej, czyli tych zwierząt najbardziej chronionych, można spotkać je w licznych hodowlach, gdzie całkiem nieźle się rozmnażają, a nawet jak w przypadku tej właśnie tutaj amazonki żółtoszyjej, wyhodowano nawet mutacje barwne, lutino i błękitna. To jest pewien ewenement. Zwykle wśród tej grupy zwierząt z załącznika A konwencji waszyngtońskiej, czyli tych najbardziej chronionych, nie spotyka się sztucznie wyhodowanych mutacji. Jednak każdemu, kto chciałby stać się właścicielem takiej właśnie amazonki, mutacji błękitnej czy lutino, sugerowałbym, aby udał się do kolektury Lotto. Jeśli poszczęści mu się, wtedy może będzie go stać, aby takiego właśnie ptaka nabyć. Amazonka żółtogardła, czyli Oratrix, pojawia się coraz częściej w naszych domach, świetnie sprawdza się w roli domowego pupila. Natomiast amazonka żółtoszyja, chociażby tylko ze względu na cenę, w naszych domach jest jeszcze dość rzadko spotykana. I w związku z tym wiedzę na ich temat czerpiemy głównie z książek pochodzących sprzed kilkudziesięciu lat. W tym czasie
Ptaki te nie były hodowane, ale zwykle importowane ze środowiska naturalnego. Dlatego ptaki te uważano za hałaśliwe i mimo, że wspaniale naśladowały mowę ludzką, niekiedy przestrzegano przed trzymaniem ich w domach. Ale głównie było to za sprawą tego, że nie były to ptaki ręcznie karmione. Jeżeli mamy do czynienia z ptakiem właściwie wychowanym ręcznie, który był trzymany w odpowiednich warunkach, to w krótkim czasie zatraca on dźwięki, które wydaje w środowisku naturalnym i zastępuje je tymi zapożyczonymi ze swojego nowego środowiska. I wtedy są to naprawdę świetne ptaki, które na pewno będą dużo więcej wydawały tych dźwięków, przecież są najlepiej gadającymi ptakami, ale na pewno nie będą sprawiały problemów swoim opiekunom.